Dzisiejszy film nie będzie typowym vlogiem, ponieważ w Stanach jest dzisiaj, to znaczy wszędzie jest dzisiaj 11 września, ale w Stanach jest to dzień specjalny, który chyba na zawsze w historii tego kraju pozostanie dniem, w którym pamiętamy to, co zdarzyło się tutaj w roku 2001. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, gdzie ja byłem i jak ja pamiętam ten dzień w momencie, kiedy działy się te niewyobrażalne wydarzenia w Nowym Jorku. Tak się składa, że byłem wtedy na Manhattanie, byłem w Nowym Jorku, byłem w szpitalu, ponieważ sam wtedy miałem dosyć podbramkową sytuację zdrowotną, o której kiedyś opowiem na tym vlogu, ponieważ wiąże się ona bezpośrednio z tym, dlaczego zostałem tak w zasadzie w USA na dobre. Więc byłem wtedy w szpitalu na 52 bodajże, czy 54 ulicy. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale było to mniej więcej w tym rejonie. A zatem było to zaledwie kilka mil od tak zwanego Ground Zero, czyli miejsca, w którym jeszcze wtedy, w tym dniu, stały dwie wieże World Trade Center. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Moje osobiste przeżycia tego dnia były takie, że rano, kiedy wchodziłem do szpitala, kiedy wchodziłem na swój zabieg, tak to nazwijmy, rzuciłem okiem w stronę telewizora, przed którym stali już wtedy ludzie i zarejestrowałem, że coś się paliło. Był jakiś pożar, gdzieś tam unosił się dym, ale nie wyglądało to jeszcze wtedy na nic tak poważnego, jak się później okazało. Po wyjściu z mojego zabiegu, co trwało mniej więcej 1,5, może 2 godziny, sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Kiedy tylko otworzyłem drzwi, na sali, w której byłem podczas tych 2 godzin, nikt o niczym nie wspominał. W ogóle nie miałem pojęcia, że coś się stało. Nie docierały tam żadne wtedy wiadomości, nie było telewizora, na którym można było coś tam oglądać. Więc po wyjściu z powrotem z tej sali zabiegowej do miejsca, w którym wielu innych pacjentów oczekiwało na swoją kolej, zobaczyłem, że ludzie faktycznie są przyklejeni do telewizora i że jest to jakaś poważna sytuacja. Siedziała również kobieta po mojej prawej stronie, która bardzo głośno płakała i na głos wyrażała swoją nadzieję, że jej syn zdołał opuścić miejsce tej tragedii na czas i że nic mu się nie stało. Dołączyłem też wtedy do grupy ludzi stojącej przed telewizorem i zapytałem kobietę stojącą obok mnie, co tak faktycznie się dzieje. I ona od razu odpowiedziała mi, że 2 samoloty wleciały w World Trade Center i obydwie wieże się zawaliły. Więc wtedy jeszcze zupełnie w to nie dowierzałem. Myślę, że nawet jakoś tak śmiesznie trochę parsknąłem nad nią, myśląc, że pewnie pomyliła jakiś film, który pokazują na telewizji, albo to jest jakiś żart, albo coś w ogóle do niej nie dotarło konkretnie. Ale oczywiście po kilku minutach, po kilku, nie wiem, 10 sekundach oglądania tego, co było pokazywane na telewizorze, dotarło do mnie, że to jest faktycznie realny przekaz tego, co się w tej chwili dzieje i World Trade Center już nie istnieje. It's a corridor where a lot of Army offices are located. Wow. And some people were... Jamie, I need you to stop for a second. There has just been a huge explosion. We can see a billowing smoke rising. And I'll tell you that I can't see that second tower, but there was a cascade of sparks and fire, and now it looks almost like a mushroom cloud explosion, this huge billowing smoke in the second tower. This was the second of the 2 towers hit. Kilka minut później byłem już na poziomie ulicy, próbując zdecydować, co tak w zasadzie dalej robić. I wtedy spotkałem się z moją ówczesną dziewczyną Violetą, która próbowała mnie odnaleźć. Ona też pracowała wtedy na Manhattanie, o kilkadziesiąt ulic od tego szpitalu, w którym ja się znajdowałem. I próbowała się do mnie jakoś dostać. Pamiętam, że taksówka zabrała ją tylko część drogi i resztę przeszła pieszo. W momencie, jak się spotkaliśmy na dole, to stwierdziliśmy, że oczywiście od razu wracamy do domu. Mieszkaliśmy wtedy na Bronxie, w apartamencie, w mieszkaniu naszej znajomej, tymczasowo. I jak dostaliśmy się do metra, to pociągi
zaczynały wtedy dopiero swoje normalne kursowanie, ponieważ zostały wszystkie zatrzymane. Całe funkcjonowanie metra, wszystkie pociągi zostały zatrzymane tamtego poranka i w momencie jak doszliśmy do stacji metra, to dopiero wznawiano serwis. Udało nam się bez większych problemów dojechać do normalnej stacji na Bronxie, na której wysiadaliśmy codziennie. Jedno takie bardzo wyraźne wspomnienie to jest takie, że w pociągu, którym jechaliśmy, był facet, który najwyraźniej uciekł z samego Ground Zero. Był dobrze ubrany, w marynarce, w garniturze, w stroju, który wskazywał na to, że pewnie pracował na co dzień gdzieś tam w okolicy właśnie centrum finansowego i cały był pokryty po prostu grubą warstwą białego pyłu, od stóp do głów, dosłownie twarz, włosy, całe ubranie, wszystko. I ten gościu siedział w tym metrze, wpatrując się w jeden punkt nieruchomo i pamiętam, że nawet kilka osób pytało się go, czy wszystko w porządku, jak się czuje i starało się jakoś z nim nawiązać kontakt i on po prostu nie odpowiadał. Siedział dosłownie jak słup soli zapatrzony w jedno miejsce i nie reagował na nic. Jak dotarliśmy wreszcie do tego mieszkania, w którym wtedy mieszkaliśmy na Bronxie, to dopiero stamtąd zadzwoniłem do Polski, do moich rodziców i oczywiście, żeby im przekazać, że jesteśmy w porządku, że nic nam się nie stało i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się działo. Tak w zasadzie nikt jeszcze wtedy nie wiedział dokładnie, co się dzieje, czy to jest atak terrorystyczny, czy początek wojny, czy wypadek, czy w ogóle o co chodzi. Wypadek tak w zasadzie to już wtedy wiele osób odrzucało, ponieważ były to 2 samoloty, które uderzyły w te budynki w podobnym stylu i wyraźnie było to już coś, co było zaplanowane i skoordynowane, a nie tylko jakiś bardzo dziwny wypadek. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Nie mieliśmy jeszcze wtedy telefonów komórkowych, a ci ludzie, którzy je mieli, i tak nie mogli się nigdzie dodzwonić, bo sieć była zupełnie przeciążona. Więc do Polski dzwoniło się wtedy na kartę, zwykłą linią telefoniczną naziemną, podłączoną gdzieś tam do centrali. I wtedy dopiero nawiązałem kontakt z rodzicami i opowiedziałem im, że wszystko jest w porządku i że nic nam się nie stało. Tak prawdę mówiąc, to myślę z perspektywy czasu i z tego, co dowiedziałem się w ciągu następnych dni wtedy, że mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się po prostu bezproblemowo wsiąść do metra, wydostać z Manhattanu i dostać do miejsca naszego ówczesnego zamieszkania, ponieważ wiele osób nie było w stanie albo miało bardzo duże problemy, żeby wydostać się tego dnia z Manhattanu. Na przykład para moich znajomych, którzy mieszkali wtedy na Staten Island, udało im się wyjechać samochodem z Nowego Jorku, ale skończyło się na tym, że musieli spać w samochodzie na parkingu w New Jersey, ponieważ przejazd przez jakiekolwiek dalszy przejazd przez mosty i tunele był wtedy praktycznie niemożliwy. Wszystko było albo pozamykane, albo do tego stopnia przeciążone, że po prostu komunikacja naziemna prawie nie istniała, albo miała bardzo, bardzo poważne problemy. Resztę tego dnia, pamiętam, spędziliśmy przed telewizorem aż do późnych godzin nocnych, non-stop oglądając przekaz i następne wnioski, które wyciągano wtedy w każdej stacji telewizyjnej, stacji z wiadomościami. I tak w zasadzie to cały czas odbijaliśmy się między niedowierzaniem, że to się faktycznie dzieje, strachem przed tym, co będzie dalej i wieloma innymi pytaniami, które niedługo po tym miały przesądzić całą naszą przyszłość tak w zasadzie, z czego nawet wtedy jeszcze do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy. To, co stało się 11 września 2001 miało oczywiście swoje konsekwencje zarówno dla imigrantów, jak i dla wielu innych mieszkańców tego kraju. Do dzisiaj 11 września zapalane są na Manhattanie światła. Widok jest naprawdę niesamowity, szczególnie z drugiej strony rzeki, albo z New Jersey, albo z Brooklynu. Choć tak naprawdę przypomina nam on tylko o tej strasznej tragedii, o ludziach, którzy wtedy zginęli. To są moje wspomnienia z 11 września 2001, którymi chciałem się z Wami tylko dzisiaj podzielić. Nigdy wcześniej tego na vlogu nie robiłem. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Dzięki za uwagę. W następnym filmie wznawiamy normalną aktywność vlogową.